Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z pokazaniem Wam książek, które ostatnio się u mnie pojawiły. Niektóre już z tych książek na pewno pokazywałam, niektóre nie. Więc nie będę też długo o nich opowiadać. O niektórych nawet były już poleciały. Tak jak powiedziałam chwilę temu, niektóre już pojawiły się w filmach, niektóre nie. Niektóre już są przeczytane, chociaż większość nie. A w zasadzie chyba tylko jedna jest przeczytana. Także tak się dzieje. Wiele też u mnie pojawiło się nowych e-booków, natomiast e-booków nie będę pokazywać. Głównie rosyjskojęzyczne są te e-booki, więc też myślę, że nie wiem, czy będą ciekawe. Natomiast opowiem o tych, które pojawiły się u mnie fizycznie. Staram się teraz trochę mniej książek w takiej formie kupować, ponieważ jakby nie mamy miejsca na te książki, więc tak się dzieje. No i zacznę od tej, której był nawet film. Jest to Droga na cmentarz, Wojciech Kowalski. Świetna książka, bardzo dobrze mi się czytało. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o niej więcej, to polecam zajrzeć na moją stronę, w sensie na YouTube'a, i tam znaleźć tę książkę. Jest ona nawet na okładce i tam jest cały film właśnie o tej książce, więc też nie będę się zbytnio na ten temat rozwodzić, ale mówię Wam, że jest to naprawdę świetna książka i polecam ją każdemu, bo myślę, że każdy odnajdzie w tej książce coś dla siebie. Kolejna z książek już leciały kolejny raz. Science Fiction Slan od Van Voghta, nie wiem jak to się czyta. Bardzo stara książka z 90 roku, w ogóle w Stanach wyszła chyba wcześniej, w 89, czyli dosyć szybko jak na tamte lata, tylko rok różnicy. Chociaż nie wiadomo w którym miesiącu wyszła, prawda? Nie, przepraszam, źle spojrzałam. Ta książka w Stanach wyszła w 1946 roku, czyli dosyć stara jest ta książka. No i w polskiej wersji pojawiła się pierwszy raz w 1982 roku. Ja nie myślę o tej godzinie. W 1989 została zakupiona, a wydana w 1990. Także tak to wygląda. No i generalnie mamy tutaj jakiś gatunek ludzi, gatunek slanów, tylko jak się okazuje po latach tych slanów jest trochę więcej. No i slanowie postanawiają, w sensie jeden z gatunków slanów chce zabić drugi gatunek slanów. Ludzie są tam gdzieś też pokazani mniej więcej gdzieś pomiędzy. No i generalnie tak, nie wiem o co w niej chodzi tak dogłębnie, bo jeszcze jej nie czytałam, ale jest w planach kwietniowych, więc zobaczymy jak to pójdzie. Coś co kocham od zawsze chyba, to jedna z moich ulubionych rodzin. Zaraz nie powiem, ale jedną z ulubionych postaci jest właśnie Lucrezia Borgia, która była w rodzinie Borgiów, bo uważam, że jest to bardzo ciekawa postać i w sumie ona jest trochę źle rozpatrywana, bo jest rozpatrywana jako oprawca, a tak naprawdę poniekąd była ofiarą, która by siebie chronić przeszła na tę stronę oprawców, ale gdyby nie była ofiarą od samego początku, no to też trochę inaczej myślę by wyglądało. No ale wiadomo, rodzina Borgiów była jedną z potężniejszych rodzin ówczesnych czasów. No i to jest książka Maria Puzo. Ja jeszcze tego autora nic nie czytam, chociaż planowałam przeczytać Ojca Chrzestnego. Natomiast jakoś jeszcze
po tą książkę, a w zasadzie chyba serię, to jest chyba trylogia, jeszcze nie sięgnęłam, więc zacznę chyba właśnie od tej mojej ulubionej rodzinki i przejdę do kolejnych książek. Nie jest to lekka lektura, myślę, natomiast na pewno będę chciała się zapoznać. W ogóle tutaj z tyłu napisane jest, że rodzina Borgiów władająca Rzymem na przełomie XV i XVI wieku ukazana jako pierwsza włoska mafia. Mi się wydaje, że jeden z Borgiów był papieżem nawet, więc bardzo ciekawie. No, także na pewno będę czytać. Jeszcze nie teraz, jakoś na kwiecień nie zaplanowałam, ale może w późniejszych miesiącach przeczytam. Książka, którą teraz czytam, i to jest w ogóle pierwsza od jakiegoś czasu książka anglojęzyczna, którą czytam po angielsku, w sensie w oryginale. Tylko że ja jak zwykle zrobiłam błąd, bo zaczynam od drugiego tomu. Ja nigdy się chyba nie nauczę, żeby sprawdzać. Jak już przeczytałam opis tej książki, czyli My Vampire Plus One, no to stwierdziłam, o fajne. Mówię, kojarzę tą panią i chyba czytam tą książkę, jak się okazuje, nie czytałam, ale nie ma tutaj zbyt dużo nawiązań, więc na spokojnie sobie przeczytam tą pierwszy w późniejszym czasie. No, ale to jest bardzo ciekawa książka, romans fantastyczny, z fantastycznymi elementami, gdyż mamy tutaj wampiry. No. Jestem na 52 stronie, więc na początku. Idzie mi powoli, bo jednak po polsku czy rosyjsku czytam szybciej. Natomiast o dziwo bardzo dużo rozumiem z tej książki, co myślałam, że będzie ciężkie, chociaż w czasie tego angielskiego od lat. No ale jednak czytanie po angielsku to jest kolejny level w poznawaniu tego języka. Mamy generalnie tutaj Amelię, która pracuje jako asystentka podatkowa. W sensie ona rozlicza te wszystkie podatki w firmach. Księgowa. Coś takiego. Księgowa? Przychodzą mi teraz do głowy rosyjskie słowa. No i spotyka na swojej drodze Reginalda, który jest wampirem i spotykam się w takich dość ciekawych okolicznościach. Natomiast ona wpada w swoje własne sidła, w sidła swojego kłamstwa. No i będzie potrzebowała właśnie od Reginalda pomocy z udawaniem chłopaka na ślubie, gdyż jej rodzina bardzo chce, żeby ona w końcu oprócz pracy miała też życie rodzinne. No, więc taka książka. Kupiłam ją w ogóle za 18 zł, co jak na obcojęzyczną chyba jest dobrą ceną, bo idąc do sklepu obecnie, do jakiegokolwiek, można kupić po polsku książki drożej, więc cieszę się, że ta się u mnie pojawiła. No i na pewno ją przeczytać planuję do końca marca, a jest obecnie 27, więc dzisiaj będę musiała trochę podgonić. Ale czyta się ją przyjemnie, więc jeżeli ktoś widział, ktoś czytać chce, to polecam, to jest łatwa, a i językowo książka. Jak na razie. Kolejna książka, dość długo chciałam ją mieć. Jest to Niezwykła wędrówka Harolda Fry. Ja ją widziałam w koszach w Carrefourze za tam 15 zł czy 10 zł, ale jakoś stwierdziłam, że nie będę jej kupować. No i pojawiła się ona też na półkach w sklepie, w sensie w bibliotece takich książek do zabrania, więc postanowiłam ją przeczytać. Jeżeli mi się spodoba, no możliwe, że zostawię w swojej kolekcji, a jeżeli nie, no to odniosę ją z powrotem na tę półkę i ktoś inny też będzie mógł przeczytać tę historię, ale wydaje się ona wspaniała i na pewno jak przeczytam tę książkę, to na pewno też będę chciała obejrzeć film, bo lubię tych aktorów, w zasadzie tego pana, kojarzy mi się z Harrym Potterem, to jest chyba profesor Slughorn, tak się chyba nazywał, więc możliwe, że to też mnie przyciągnęło do tej książki, no ale też Wielka Brytania i ogółem chyba całość. Ja lubię brytyjskie i francuskie książki, a więc no co, lecę dalej. Chciałam powiedzieć czytać, ale pokazywać. Coś, co zaciekawiło mnie swoją okładką, gdyż na okładce jest Ganesha, a ja kulturę hinduską, indyjską bardzo lubię.
No i to jest książka Lucyny Winnickiej, Podróż dookoła Świętej Krowy. Pani była aktorką, ale też dziennikarką i te artykuły, które są tutaj pokazane w tej książce, ukazywały się na łamach bodajże przekroju. Na łamach przekroju, więc no jestem ciekawa, to jest taki reportażowa książka, więc na pewno będę chciała przeczytać ją w kwietniu, bo taki mam. Kolejna książka, zawsze chciałam tego autora przeczytać, jakoś nigdy moje ręce nie sięgały po niego, a mamy tutaj Kazuo Ishiguro i książka Pejzaż w kolorze sepi. W zasadzie wiem, kojarzę trochę tą treść, ale nie do końca. Generalnie mamy tutaj wdowę, która mieszka w Anglii i jest prześladowana za samobójstwem swojej ukochanej córki i ma te wspomnienia i cały czas się zanurza w nich. No i pewnego dnia powraca do upalnego lata w Nagasaki. No i tam wracają z kolei wspomnienia jej najlepszego przyjaciela. No i zobaczymy, jak to będzie. Kiedyś na pewno po nią sięgnę. Mam nadzieję, że szybciej niż później, bo myślę, że na tę książkę powinnam mieć jakąś specjalny nastrój, gdyż jednak Kazuo Ishiguro to jest taki dosyć wymagający, mam wrażenie, autor i jestem ciekawa. W ogóle tutaj Sunday Times napisał, że to jest makabryczna i perfekcyjnie przedstawiona zagadka, a z kolei Guardian napisał, że pierwsza powieść tego autora jest osiągnięciem wręcz wybitnym. Język jest tak przejrzysty, jak tylko możliwe, cudownie spokojny i elegancki. Ogólnie azjatycka literatura gdzieś tam ze mną od jakiegoś czasu krąży i mam ochotę czytać jej więcej, więc stąd też Kazuo Ishiguro, bo tak, no i to wszystko za sprawą Almonda, który mnie w sobie rozkochał i za którym chyba trochę tęsknię, bo wróciłabym do tych bohaterów, no ale jest tyle wspaniałych książek, że nie będę chyba ich tak czytać non-stop. W sensie jednej. Kolejna książka to już współpraca recenzencka, Czarownica od wydawnictwa Inedita i Andrzeja Paczkowskiego. Dosyć mroczna książka z opisu, natomiast wszystkie opinie, które o niej widziałam, i nie tylko recenzenckie, ale ogółem od ludzi, były zachwycające opinie. No i dostałam, cieszę się, chociaż przeboje były z tą książką, pierwszy egzemplarz do mnie nie dotarł. No i kolejny już jest i na pewno niedługo będę się za nią zabierać. Jak tylko skończę My Vampire Plus One, to biorę się za Czarownicę, bo musiałam trochę odpocząć, gdyż przeczytałam Czerwonego Rycerza i ta książka jest fantastyczna, bardzo wymagająca i potrzebowałam czegoś lekkiego i przyjemnego. Także Czarownica na pewno będzie czytana. No i wszyscy ludzie mówią, że czekają już na drugi tom, bo to jest tom pierwszy. Natomiast wszyscy czekają już na kolejny tom i jego nie ma, więc też trochę odkładam przeczytanie. Natomiast no, myślę, że niedługo ją też pochłonę. Książka, którą kupiłam sobie na wyprzedaży w sklepie, w księgarni Много knig, a w равновесии, medytacja w nauce, buddyzmie i chrześcijaństwie, czyli rozum w równowadze, medytacja w nauce, buddyzmie oraz chrześcijaństwie. A jestem tego ciekawa, tutaj mamy dużo teorii, ale też dużo praktyki medytacyjnej. Ja przez to, że bardzo w jogę weszłam, no to medytacja do mnie mówi. No i kupiłam ją za 12 zł, twarda oprawa, więc opłacalne to było. Na pewno mam w planach wiele wyciągnięcia z niej różnych informacji. No i mam chęci przeczytać ją w jak najbliższym czasie, ale jak to wyjdzie, przepraszam, no to zobaczymy.
E, A Arthur Conan Doyle, właściwie Sir Arthur Conan Doyle i jego świat zaginiony, czyli książka z dinozaurami, książka dziecięca, ale jako, że niedługo będę też zabierać się za Park Jurajski Michaela Crichtona, no to gdy zobaczyłam tę książkę, to stwierdziłam, że zacznę sobie od tego. To będzie takie przyjemne czytanie, bo są to dość duże litery, bo to jest z tej serii jakby książek klasyka dziecięca. Mam z tej serii Anię z Zielonego Wzgórza, której nigdy nie czytałam, aż wstyd się przyznać, ale Ani z Zielonego Wzgórza nigdy nie przeczytałam, nigdy jakoś nie byłam w tę serię zapatrzona. Ja chyba wtedy w tamtym okresie wybrałam właśnie Atramentowe serce i już Ania z Zielonego Wzgórza wydawała mi się taka nudna. No, ale coś z dinozaurami, aby lepiej wejść potem w świat Michaela Crichtona. To będzie na pewno ciekawsze, gdyż nie będzie, myślę, to tyle naukowości, ile w tamtej książce, bo w tamtej książce bardzo mnie przeraża to. W ogóle jakie piękne to są ilustracje. Kurczę, ja tego nie widziałam wcześniej. Są w całej książce. No, na pewno będzie to miłe do przeczytania. Kolejna książka z takich wyprzedażowych z mnoga knig i jest to Sztur drugi, Dumy do mnie, czyli książka Joawa Bluma, książka autora zakochanego przez przypadek. O Jezus, mi się strzeliła. Też kupiona za 11,99, a Zakochane przez przypadek to książka, którą moja siostra dostała. Nie, moja siostra ją kiedyś zakupiła w Carrefourze za 10 zł. Ja też ją chciałam zakupić, no ale skoro ona zakupiła, no to ja już nie kupowałam. No i jej się ogromnie nie spodobała, ona nawet jej nie przeczytała całej, bo nie umiała w nią wejść. Ja natomiast ją przeczytałam i się zakochałam w tej książce. Jest to taka dosyć takie filozoficzne podejście do książki, więc to trzeba mieć specjalny nastrój, myślę, na to. Ale jak już zna się Joawa Bluma i jego pióra, to myślę, że każda książka bardzo się spodoba. Ta też ma właśnie filozoficzne podejście, jest, w ogóle nie przetłumaczyłam chyba tytułu, a to jest Co inni słyszą we mnie, myślą we mnie, przepraszam, Co inni myślą we mnie, więc no książka związana z myślami i z czytaniem trochę tych myśli, no i opis jest fajny, w ogóle to wydanie jest takie ciekawe, bo normalna książka jest jakby szersza, a ta jest taka wąziutka, więc ciekawe, no i tak dziwnie trochę się ją czyta, no ale zobaczymy, jak to będzie. Nieważne jest wydanie, a chyba bardziej ważna jest treść, więc Joaw Blum na pewno niedługo się u mnie pojawi. Kolejna książka, też kupiona za małe pieniądze. Ja w zasadzie tutaj drogich książek nie mam. Większość jest za darmo, albo wzięta, albo otrzymana od kogoś. I mam tutaj książkę Księga cmentarna od Neila Gaimana. Ja ją kupiłam zanim pojawiła się ta afera cała o Neilu Gaimanie. No i kupiłam ją za 14,99. Z tego co słyszałam, to księga centralna. Cmentarna jest tą jedną z lepszych tego autora, więc na pewno będę chciała ją w jak najbliższej przyszłości przeczytać. Myślę, że może mi się spodobać. W ogóle pięknie jest wydana. No i zobaczymy, co z tego będzie. I ostatnia już z książek jest to Yoga w 30 dni, czyli taki trochę poradnik do tego, jakie pozycje w jodze stosować, do czego. Książka ta pomaga, jakby w sensie pozycje w jogi pomagają na wiele dolegliwości, które mamy. No i w tej książce się dowiadujemy, jak ulepszyć swoją posturę, jak się bardzo rozciągnąć, jak jakby wzmocnić swój kręgosłup, żeby być wyprostowanym, jakie pozycje stosować, gdy boli nas głowa, albo jakie stosować, by lepiej pracował nam żołądek. Także wiele tutaj jest pozycji, wiele tutaj jest ciekawych rzeczy. Ja stosuję się i też
Mam pewne plany związane z jogą, więc stąd też ta książka u mnie w ogóle kupiona za 19,99, więc jak na książkę o jodze jest to jak za darmo, powiedziała. No i co tutaj więcej powiedzieć? Nie wiem. Wydaje mi się, że to są wszystkie nowości, które się u mnie pojawiły. Poza e-bookami, które dostałam to od wydawnictw, to sama zakupiłam, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Nie będę już przedłużać, bo widzę tutaj na ekraniku, że to już 20 minut do Was mówię. A więc no co, dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że takie filmy Wam się podobają i że było Wam ciekawie zobaczyć, jakie książki pojawiły się ostatnio u mnie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, a ja Wam jeszcze życzę miłego tygodnia. Pa!